kolejny film z cyklu Sekrety Selarondy, w którym pokażę Ci jedną z najpiękniejszych tras narciarskich w Dolomitach. Góra Lagazzoi skrywa sekrety I wojny światowej, ale także niesamowitą trasę Armentarola, która w trakcie ponad 7 km zjazdu dostarcza niesamowitych doznań związanych z pięknem Dolomitów. I proszę bardzo, jeszcze miałem okazję zobaczyć najlepsze zawodniczki w Cortinie. Ale mi się trafiło. Znaczy zobaczyć jedną, jak przejeżdżała, bo niestety zawody były interrupted, czyli chwilę przerwane ze względu na wiatr u góry. Tutaj nie wieje, natomiast u góry duje i zawodniczki są puszczane co jakiś czas, jak wiatr troszeczkę przestaje wiać, czyli tak praktycznie jak u skoczku. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy można szybko przeżyć, przyjeżdżając tu z Alta Badii, z Corvary, z Badii, czy nawet z Val Gardeny. Można zobaczyć zawodniczki Pucharu Świata, można zobaczyć, jak wygląda i jak jest przygotowany tok do zawodów. Trochę mam pecha, ponieważ wiatr pokrzyżował plany. Widzieliście, przez moment stok była możliwość przejechania na drugą stronę, co znaczy, że zawody są przez chwilę wstrzymane. Tu na górze nie wieje w gruncie rzeczy, gdzieś widocznie w połowie trasy jest jakiś mocny powiew wiatru i jest to niebezpieczne dla zawodniczek. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby robić sobie takie wycieczki, a ja już uciekam z Cortiny w kierunku Lagazzoi. Refugio Scoiattoli. Oj, jakie mam dobre wspomnienia z tym miejscem. Zaraz pokażę Wam, co jest przede mną, ale teraz opowiem. A mianowicie, zaraz dojdę do bani, która tutaj jest na zewnątrz. Można z tego korzystać, można sobie taką usługę, że tak powiem, wykupić. Przyjechać tutaj, wejść do tej bani, zjeść kolację. Wszystko dostaniecie, pić drinki, patrzeć na zachód słońca i ja miałem taką przyjemność kiedyś. Jest to u mnie na filmie i żeby tego było mało, że siedziałem przy naprawdę cudownym zachodzie słońca. Tu, teraz Wam pokażę gdzie. W tym miejscu. Już dochodzę. Tutaj. Tu siedziałem w wodzie ciepłej, cieplutkiej. Podawano mi drinki, a obok mnie siedziała najpiękniejsza kobieta w Czechach. Mistrz Czech. Takie rzeczy też się czasami zdarzają w trakcie moich podróży i podziwiałem piękny zachód słońca, ale zobaczcie, co tu się wyprawia. Pytanie, czy trzeba korzystać z tych krzeseł, żeby wrócić na Lagazzoi? Odpowiedź, tak trzeba. Niestety trzeba pozaliczać te dwójeczki, aby dostać się z powrotem w kierunku Lagazzoi. Już wiecie, co trzeba robić. Na jajo i ogień. Bo inaczej
za dużo z kija trzeba będzie jeździć. A teraz się zacznie zabawa. Taka fajna trasa, jak ja to mówię, ski safari, czyli jazda góra, dół, wąska dosyć, z dużą ilością zakrętów, różnego rodzaju hopek. Zaraz zobaczycie. I trochę zabawy, czyli trzeba coś ruszyć z kija, a nie tylko wożenie się góra-dół. Jak to dobrze jechać z przewodnikiem, który ci dokładnie opowie, gdzie zrobić skróty, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Oczywiście można jechać normalnie trasą, tylko po co? A tutaj powolutku na skróty będzie więcej czasu na wątek kulinarny w tym filmie. I teraz talerzyk dla odmiany. Ten przejazd jest tutaj śmieszny, ale zabawny i tak to trzeba traktować. Natomiast warto się wybrać w kierunku Cortiny, będąc w Altabadi, będąc, nie wiem, w Arabie, czy będąc w Val Gardenie, bo naprawdę wycieczka jest super. A teraz to wygodne połączenie gondolą sprawia, że sam dojazd do Cortiny jest bardzo, bardzo szybki, no i przede wszystkim wygodny. A napiszcie proszę teraz pod tym filmem, zatrzymajcie na chwilkę, jeżeli mogę was prosić. Łapka w górę, bardzo proszę, subik i dzwoneczek. I napiszcie pod spodem, czy byliście już tutaj, czy byliście w Cinque Torri, czy mieliście już możliwość korzystać z tego połączenia z Cortiną. Ewentualnie, czy jak byliście w Cortinie, to jechaliście tutaj w kierunku Lagazzoi czy Cinque Torri. Proszę napiszcie w komentarzach. A tak a propos, to krótka reklama. Jeżeli wybieracie się na narty, to pamiętajcie, że we Włoszech są obowiązkowe ubezpieczenia OC, dlatego wykupujcie dobre ubezpieczenia. Pod spodem, pod tym filmem macie link do porównywarki ubezpieczeń i tam możecie wybrać sobie najlepsze ubezpieczenie, które będzie spełniać wasze oczekiwania. Proszę, róbcie tak, bo jest tych opcji bardzo dużo. Wybierzcie i pamiętajcie, że oszczędzając parę złotych możecie, nie chcę nawet mówić, co możecie stracić, więc dokładnie czytajcie ubezpieczenia. Ja tylko dodam, że jest tam takie jedno ubezpieczenie, z którego ja korzystam, o wartości polisy 40 milionów złotych. Niestety miałem okazję skorzystać z tego ubezpieczyciela i powiem, że ubezpieczyciel jest ok. Wszystko zostało załatwione, przeloty, lekarz, transport zostały załatwione naprawdę błyskawicznie, szybko, więc tutaj mogę powiedzieć, nie wymieniam nazwy firmy, ale jak ktoś popatrzy na kwotę, to od razu będzie wiedział, o co chodzi. To tyle, skończę w ten sposób, to była reklama. A teraz wracamy, przede mną zjazd w kierunku przełęczy Falzarego, chociaż po włosku to oni mówią troszeczkę inaczej, inna tonacja jest, inne akcentowanie tego słowa, ale ja będę mówił po polsku. Tam wsiadam do czerwonej gondoli i udaję się na szczyt Lagazzoi, słynny z I wojny światowej, a potem przede mną już tylko piękny zjazd z cudownymi widokami, które bardzo chciałem wam pokazać, a przede wszystkim super trasa zjazdowa, jedna z najdłuższych w Dolomitach, do schroniska Scotoni. No i tam będzie już zapowiedziany wcześniej wątek kulinarny. Panowie, steki i te sprawy, będzie coś dla was. Tu mnie jeszcze nie było i z kamerą też tu mnie nie było. Mieliście okazję zobaczyć, a ja też miałem się okazję zobaczyć, jak Austriacy się tutaj bronili i z jakich pozycji ostrzeliwali włoskie wojska. Niesamowite, że my teraz, wiecie, siedzimy w ciepłych hotelikach,
a goście 2 lata tu spędzili w górach. W lecie jeszcze pół biedy, ale w zimie zaopatrzenie, brak jedzenia, wodę to sobie mogli zrobić, jeżeli mieli czym ją śnieg podgrzać, żeby stopić. Masakra, masakra. Wracajmy na trasy, bo czeka mnie pyszny wątek kulinarny w schronisku Skotoni. Mam nadzieję, że znajdzie się miejsce dla 2 osób, żebyśmy mogli coś pysznego zjeść, a przede wszystkim wam pokazać, co tam można zjeść. Dostałem jedzenie, nareszcie, bo tutaj zawsze trzeba poczekać, ale to jest rzecz, która jest zawsze związana. Obojętnie, który byście przyszli do Skotoni, to zawsze będziecie musieli chwilę poczekać. Ja użyłem kilku magicznych słów, poszedłem do właścicielki, przedstawiłem się, powiedziałem, że nagrywałem tu kilka rzeczy i udało się troszeczkę szybciej dostać stolik. Czasami trzeba wykorzystać swoje znajomości. W każdym razie niestety na steki się nie doczekałem, ponieważ jest tylu chętnych, że musiałbym czekać ponad godzinę. Dlatego wleciała pasta z ragu, przepyszna. Do tego oczywiście gorący sok jabłkowy, czyli Glumix i woda. Woda, o której dowiedziałem się, woda z Kotoni, Ega z Kotoni, jest sprzedawana w Dubaju po $15. Podobno taka najlepsza na świecie. Człowiek od razu odmłodnieje po takiej wodzie. Gdybyście gdzieś widzieli w sklepach, nie wiem, czy to można kupić w sklepach, jest taka piękna butelka Ega z Kotoni, Dolomites, woda z 2160 metrów. Przy okazji teraz są przebitki z tego, jak mąż właścicielki stoi za grillem, przygotowuje mięsa dla klientów, dla chętnych. No, słusznie to wygląda. Jak wam się podoba? To jest dania dla... Smacznego. Smacznego. In Ladin? Boom Pro. Boom Pro? Boom Pro o Boom Appetit. Okej. No właśnie. Jeżeli jesteście, to trzeba się uczyć języków. Tutaj obowiązuje język ladyjski, ale żebyście się za bardzo nie cieszyli, że znacie jakieś słowo po ladyjsku, czy w języku ladyjskim, to tylko wam powiem, że różna jest wymowa pewnych słów, na przykład w Val Gardenie, Val di Fassa i Valta Badia, i nawet w jednej dolinie, w Badia, w zależności od miejsca, w którym mieszkacie, też w różny sposób się wymawia słowa, albo nawet są różne nazwy na różne rzeczy, więc trochę to jest zamieszane. Wychodka. Było szybko i pysznie. Udało się wszystko załatwić bardzo szybko. Mówię załatwić czy zorganizować, bo faktycznie trzeba było użyć troszeczkę forteli, żeby szybko dostać stolik i szybko dostać jedzenie. No, dlatego skorzystałem z oferty pasty, a nie jakiejś fiorentiny. Bardzo wam polecam to miejsce. W ogóle całą wycieczkę taką, jaką dzisiaj dla was nagrywam, i z Kotoni, bo po prostu jest tu rewelacyjnie. Jeżeli jesteście miłośnikami mięcha, steków, oczywiście włoskiej kuchni, to jak najbardziej powinniście się tu wybrać. A mnie teraz czeka kolejna niespodzianka. Wiele osób wie o tym, ale myślę, że większość nie będzie wiedziała, o co chodzi. Zaraz zobaczycie,
tylko muszę zjechać na dół. Zobaczcie, w jakich pięknych okolicznościach przyrody i z tymi widokami. Jak możecie zauważyć, jeżeli przyjedziecie tutaj na tą wycieczkę, wybierzecie się na tą wycieczkę, to raczej polecam to osobom chociaż trochę jeżdżącym, bo jest tutaj wiele fragmentów, czy kilka fragmentów, może niewiele, ale kilka fragmentów, gdzie troszkę sobie na tych nartach trzeba radzić. Druga sprawa to jest kwestia tego, że akurat są takie temperatury, że w dzień jest ciepło, w nocy zimno, może nie w tym miejscu, bo jestem cały czas w cieniu, ale w wielu miejscach śnieg delikatnie puszcza, potem zamarza, no i jest bardzo, bardzo twardo. Więc kolejny raz powtórzę, krawędzie muszą być żyletki. Trochę trzeba było z łyż wypójść. Tu jest przystanek busów, skibusów, gdybyście chcieli wrócić z powrotem do Badi, ale jest lepsza atrakcja, którą wam polecam. Zaraz zobaczycie jaka. Jeszcze moment. I zobaczycie, co teraz się będzie działo. Zaoszczędzicie 5 euro, bo bus kosztuje 8, a tu tylko 3. Ale o co chodzi? Zaraz wam pokażę. No i takie niespodzianki też są w Alta Badia, czekają na was. Teraz już jest wężej, więc konie tu nie dojeżdżają, jest z górki. Troszkę może trzeba z łyżwy pociągnąć, ale już jesteśmy w pobliżu hotelu Armental-Rola. Gdzieś tutaj powinien być talerzyk, którym się podciągnie trochę wyżej i potem zjadę do San Cassiano, z którego żółtą gondolą wyjadę znowu w pobliże schroniska Las Vegas. I tak zamknę dzisiejszą pętlę. Jeszcze ze 2-3 zjazdy, a potem uciekam już do Corvary, gdzie stoi mój samochód. Wsiadam i wracam do hotelu Champ na przepyszną kolację. Ale to gdzieś tak koło 7 wieczora. I to by było na tyle z mojego dzisiejszego ski safari, z mojej wycieczki, w której zapędziłem się aż do Cortina d'Ampezzo, żebym mógł sam sprawdzić dla was połączenie z Cortiną. Jak widzicie, bez problemu, z lunchem dojechałem do Cortiny, nagrywając, robiąc zdjęcia, rozmawiając, specjalnie się nie śpiesząc. Więc jeżeli będziecie planować taką wycieczkę, to pamiętajcie, że osoby nawet średnio jeżdżące bez problemu dadzą sobie radę. I żegnam się z wami. Słońce chowa się już za masywem Sella. Z tyłu za mną masyw Marmolady. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście ten odcinek, że odkryłem, czy mogłem odkryć dla was, a wy ze mną odkryliście sekrety Sella Rondy. I co? Widzimy się pewnie w kolejnym filmie. Zachęcam was do tego, żebyście oglądali mój kanał. Oczywiście bardzo proszę o łapkę w górę, o przycisk subskrypcji. Pamiętajcie o ubezpieczeniach, o booking.com i do zobaczenia. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!